Tak wygląda bylica piołun. Tak wyglądają w przybliżeniu liście bylicy piołun. Łodyga również jest srebrzysto-zielona. Bylica piołun jest bardzo leczniczym zielem, a tutaj obok bylica pospolita. Bardzo często rośnie w pobliżu bylicy piołun. Potem dokładnie Wam opowiem, do czego można ją stosować i co z niej można robić. Bylica piołun kwitnie od lipca do początku września. Ale nawet teraz można ją zbierać, ponieważ jej liście nadal wyrastają i wciąż zachowują swoje właściwości lecznicze. Piołun rośnie w bardzo suchych i słonecznych miejscach. Ziele to ma niesamowite właściwości zdrowotne. Reguluje cykle menstruacyjne, łagodzi bóle miesiączkowe. Ma też działanie przeciwpasożytnicze, jest bardzo pomocny przy takich dolegliwościach jak zgaga, wzdęcia. Roślina ta pomaga także przy różnych kłopotach z wątrobą. Dzięki działaniu bakteriobójczemu stosowana jest w problemach z układem moczowym. Bylica piołun wzmacnia organizm, poprawia metabolizm oraz apetyt. W przypadku infekcji ziele to obniża też gorączkę. Należy też pamiętać, żeby piołunu nie stosować w czasie ciąży czy karmienia piersią oraz gdy jesteśmy uczuleni na piołun. Nie powinno się go też stosować w ostrych stanach zapalnych układu pokarmowego. Teraz obrywamy same listki piołunu. Łodyga jest gruba, łodygi nie używamy. Ja przygotuję z piołunu nalewkę piołunową, a resztę piołunu ususzę, żebym miała na cały rok, aż do następnego sezonu. Już mamy same listki piołunu. Teraz robimy nalewkę z piołunu. Potrzebujemy pół litra wódki. Ja kupiłam tu jakąś żołądkową, słoik większy i piołun. Będą potrzebne 3 łyżki piołunu, który teraz potnę drobno i zalejemy w słoiku. Te 3 łyżki piołunu zalejemy tą wódką. Kroję teraz drobno piołun, żeby jeszcze lepiej te wszystkie substancje w tym alkoholu się macerowały. Nie musi być całkiem drobno, ale chociaż trochę. I odmierzam sobie takie porządne 3 łyżki. 1 łyżka, druga i 3 łyżka. 3 łyżki pociętego piołunu wrzucam do słoja. 2 i 3 łyżka, taka porządna. I zalewam pół litra wódki. Zakręcamy. I tą nalewkę z piołunu trzymamy 10 dni w ciemnym miejscu w kuchni, codziennie wstrząsając. Po tym czasie nalewkę przecedzamy i wtedy możemy już stosować. Minęło 14 dni od zrobienia nalewki piołunowej i teraz przelewamy ją przez gazę. Ja przygotowałam sobie taką butelkę z zamknięciem gotowym po piwku. No i teraz przelewamy już tylko przez gazy. Jeszcze wszystkim w trakcie tylko pokażę, że nalewka ma piękny taki zielono-żółty kolor. Naprawdę bardzo ładnie pachnie. Także bardzo fajny środek leczniczy. W dalszej części filmu powiem na co. Idealnie się wszystko zmieściło. Zdejmujemy lejek i możemy zamknąć szczelnie naszą gotową nalewkę piołunową. Nalewkę z piołunu możemy stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wewnętrznie przyjmujemy po 20-30 kropli na około ćwierć lub pół szklanki wody do 3 razy dziennie. Zewnętrznie nalewkę piołunową używamy nierozcieńczoną przy bolących stawach biodrowych, bólach kręgosłupa, kolan itd. Lub rozcieńczamy nalewkę z wodą i robimy okłady na bolące miejsca. Przy skórnych problemach
Alkoholowy wyciąg używamy do przemywania skóry. Wtedy oczywiście najlepiej rozrobić troszkę z wodą. Natomiast na wypryski lub opryszczkę stosujemy sam wyciąg punktowo. Resztę piołunu ususzę. Ja zawsze suszę w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach w temperaturze tak około 40 stopni Celsjusza. Chcę Wam pokazać różnicę. Jaka jest różnica między kupnym piołunem, jak wygląda. Pachnie też, mogę Wam powiedzieć, że pachnie zupełnie inaczej. Ja przed chwilą powąchałam. Zupełnie inaczej niż świeży piołun. Nie pachnie jakby piołunem. No a tak wygląda piołun ususzony przeze mnie, zebrany na łące. Popatrzcie, jaka jest różnica. Ten jest żółtawy, brązowawy. Taka sieczka, bardzo mocno zmielony. Mój oczywiście można pociąć, ale ja nie widzę potrzeby. Do herbatki dodajemy tylko ciupeńki kawałeczek listka. No i mam oczywiście same listki, bo tak prawidłowo się zbiera. Tu prawdopodobnie są pocięte również łodygi bardzo drobno, żeby to szybko ususzyć. No i widać, że prawdopodobnie albo jest bardzo stary, albo źle suszony, bo powinien być przecież kolor zielony. Taki jak u mnie po ususzeniu. Z takiego suszonego ziela piołunu przygotowujemy też napar. Ja to robię tak, że 1 łyżeczkę suszonego piołunu zalewam szklanką wrzątku i zaparzam 20 minut. Wtedy taki napar pijemy w ciągu dnia po łyżce 2 co jakiś czas, ponieważ jest on bardzo gorzki, tak gorzki, że nawet ciężko by było go od razu wypić. Popijamy szczególnie 20-30 minut przed jedzeniem, ale też gdy mamy ciężkość w żołądku, wstęcie po zjedzeniu posiłku, to wtedy mimo to dobrze jest też popić taki napar, mimo że jesteśmy po jedzeniu. Naprawdę bardzo szybko pomaga i leczy tą niestrawność czy też wzdęcie. Herbatka z piołunu przede wszystkim poprawia trawienie poprzez zwiększenie kwasowości soku żołądkowego, sprzyja rozpuszczaniu polipów, a także wpływa na szybsze pozbycie się pasożytów. Napar z piołunu można stosować również przy dolegliwościach intymnych, gdyż działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Ja 2-3 gałązki piołunu zawieszam sobie na karniszu tuż przy oknie i jego zapach będzie odstraszał komary i inne owady. Dzięki za oglądanie, a jeśli wolisz poczytać o piołunie, to zapraszam na mojego bloga.